Siemano wszystkim, pewnie jesteście ciekawi, co ten dzieciak z walizą znowu wymyślił. Słuchajcie, w dniu dzisiejszym wybierzemy się na 10. rocznicę Drift Masters. W poprzednim roku było bardzo dużo pozytywnych opinii. Wiele osób nawiązywało, mówiąc, że było to jak jakieś koloseum, nieposkromiony hałas, ale to taki, że cała Warszawa go słyszy. Dlatego pakuję walizę i zapraszam w trasę. O! Słuchajcie, właśnie jesteśmy w miejscu, które na co dzień służy do piłki nożnej, ale nie dzisiaj. Dzisiaj jest tam wylany asfalt, a jak jest tam wylany asfalt, to musieliśmy się tutaj pojawić i nie mogliśmy tego pominąć. Dlatego chciałbym was zaprosić do środka. Lecimy i zaczynamy zabawę. Dobra, my już jesteśmy na miejscu i ptaszki śpiewają, że w dniu dzisiejszym, słuchajcie, za dużo dymu nie zobaczymy na arenie, ze względu na to, że przez cały czas będzie przejeżdżał ciągnik z nawadniaczem, który będzie nawadniał całą nitkę toru, aby ten dym nie powstawał. Niestety zabiera nam to całkiem sporo widowiska i na pewno prędkości, tak jak zresztą słyszycie. Kierowcy też mają problemy, jeżeli chodzi o przejazd po tej nitce, ze względu na to, że jest bardzo mokro. Ale jestem pewien, że uchwycimy dla was jakieś zajebiste momenty i pokażemy wam całą imprezę naokoło, jak to wygląda i jakie emocje przy tym wszystkim towarzyszą. Zaczynajmy. Pewnie wielu z was zastanawia się, co to za maszyna. Słuchajcie, już wam odpowiadam. Mamy przed sobą ciężarówkę z ramieniem, do tego jest trawers. To jest ten żółty element, który tam przed chwilą widzieliście. On ma 4 liny, które kończą się hakiem, za który zaczepiamy felgi i podnosimy samochód. Mówimy teraz o samochodzie, który ostro bał w bandę na przykład i nie jest w stanie już zjechać. Go chwytamy za 4 felgi z każdej strony, bo on ma 4 haki. Podnosimy samochód, ładujemy na pakę i z takim samochodem wyjeżdżamy z areny. Słuchajcie, idziesz po tej imprezie motoryzacyjnej i nagle widzimy Teslę Cyber. Ani trochę niepodobną. Jak mamy BMW chociażby, to trzymają jakąś swoją linię. My ostatnio mieliśmy okazję jeździć i trójką, i innymi też samochodami z Tesli. Ani trochę. Żadnej z nich nie przypomina. Nawet znaczka nie ma podobnego, a co dopiero w zasadzie mógłbym powiedzieć, że ten samochód to jest takie, nie wiem, jakby ktoś sam go w ogródku zbudował, bo ani trochę nie jest podobna do swoich innych modeli, a na pewno się dość mocno wyróżnia i jest mega kontrowersyjna. Porsche, Bentley, Ferrari, Alfa Romeo. Ja stoję przy Multi. Jako jedyna chyba najbardziej przyciąga tutaj oko. Zastanawiam się, czemu ona jest taka wyjątkowa? Czym ona się wyróżnia? Wyobraźcie sobie, że macie 2 dzieci i oboje chcą oni siedzieć z przodu. Wydaje mi się, że w żadnym z tych aut, które wymieniałem, nie jest to możliwe. Poza Multiplą, która przychodzi z rozwiązaniem na te wszystkie nasze problemy. I jak wyglądam? Dobrze? Na go-kartach też nie masz ze mną szans, słuchaj. Wiesz o tym? Nie uśmiechaj się za tą kamerą. Słuchajcie, idąc dalej po takiej imprezie motoryzacyjnej, można się natknąć też na Lamborghini, którego jestem dużo większym fanem niż Ferrari. Marzy mi się właśnie taki zestaw. Przepiękny Huracan Evo i do tego Urus. Jeden 650 koni, drugi 640. Jeden z V10, ten mniejszy, drugi V8, ten jeszcze w Spiderze, więc w ogóle petarda. W ogóle wiele osób może nie wiedzieć, dlaczego jest Spider i jest Roadster w Lamborghini, bo Roadster ma dach otwierany ręcznie, którego sami ściągamy, a w Spiderze jest on automatyczny, pod przycisku. To jest fajne. No poza tym osiągi i cała bryła tego samochodu, która jest bardzo agresywna, a robią w Spiderze troszeczkę mniej niż wersja coupe, bo robi 3.1 do sety, ale mocowo jest dalej podobny. W zasadzie sam GTR, piękny sprzęt, jeżeli chodzi o rozkład masy 50/50, petarda. Nie chcę tutaj nikomu ubliżać, ale jeżeli chodzi o ten body kit, który jest w tym samochodzie, to naprawdę nie wiem, czy kamera to odda, ale on jest bardzo plastikowy, jest taki giętki i nie podoba mi się zupełnie, a za to po prawej stronie mamy jeden z moich wymarzonych body kitów, w zasadzie od firmy, która zajmuje się body kitami do samochodu karbonem i wygląda on nieporównywalnie lepiej, zupełnie inaczej. Te włókna węglowe wyglądają, te poszerzenia, które mamy w tym GT-ku, są po prostu zajebiste. Cały ten zestaw jest dokokszony i lota, która jest z tyłu. Słuchajcie, bo za bardzo się trochę jednak podnieciłem i zapomniałem wam powiedzieć, co to jest za firma. Firma to jest Adro, topowa marka, jeżeli chodzi o karbony, pakiety i tak dalej, więc ja oddaję serce. Słuchajcie, każdy z fanów motoryzacji na pewno ma też taki samochód, w którym jest zakochany, jeżeli chodzi o Japończyki i troszeczkę bardziej klasyki. Nissan R34 GTR to jest akurat samochód, który najbardziej do mnie przemawia. Żadna Toyota Supra. Fajny samochód również, ale R34, jeżeli chodzi o Nissana, to jest w ogóle
inny wymiar. I jeszcze do tego w kolorze Midnight Purple, czyli takim najbardziej pożądanym. W zasadzie ten samochód o każdej porze dnia ma troszeczkę inny kolor, co czyni go jeszcze ciekawszym w tym wszystkim. Jeżeli już weszliśmy do tematu japońskich samochodów z takim przytupem i zaczęliśmy od samochodu, który mi się najbardziej podoba, to chciałbym wam też pokazać samochody, które wam mogą się podobać albo podobają. Dajcie znać, który z nich najbardziej wam się podobał. Ja wam pokażę wszystkie, które się tutaj dzisiaj znalazły. Ci, którzy czujnie oglądali, mogli wychwycić tą zetkę. Jest to zetka naszego znajomego, a ja bardzo chciałbym wam przypomnieć, jak ona wygląda, bo mieliśmy z nią jeden film, który był bardzo ciekawy, dlatego łapcie teraz na ekran. Tutaj się dzieje naprawdę sporo, a chłopacy, tak jak zresztą słyszycie, dobrze upierdalają fury. Teraz troszeczkę o zasadach całego wydarzenia. Nitka Toru na PGE składa się z 6 baz. Każdą z nich trzeba przyjechać w jak najlepszym stylu i pod jak największym kątem. Pierwsza z nich jest przy pierwszej bandzie od startu, dalej mamy boksa, następnie bazę, przy której układamy się przodem do bandy. Następnie lecimy dalej, znów po zewnętrznej i zjeżdżamy do środka toru, przy którym też mamy boksa, na koniec mamy dwie bazy, jedną od razu przy ścianie, a kolejną kończącą. Punktacji podlegają 3 kategorie, to jest styl jazdy, czyli to pod jakim kątem i na jakich obrotach jedziemy, boksy dalej, które musimy odhaczać i trzecią jest show, czyli widowisko, jakie zrobimy. Chodzi o to, żeby jeździć jak na najmniejszym limicie miejsca, dlatego musimy się trzymać jak najbliżej zewnętrznych band. I ze względu na tą kategorię wielu kierowców wcale nie ma lamp w swoim samochodzie. Po prostu jest to droga sprawa i bardzo często zdarza im się zgubić taką lampę, dlatego też po prostu ich nie mają. Słuchajcie, a w tym momencie mamy w zasadzie dwóch naszych polskich drifterów, czyli Przygońskiego i Więcka od razu obok. Tutaj Przygoński wszystko musi postawić na jedną kartę ze względu na to, że brakuje mu sporej ilości punktów do tego, żeby przejść do kolejnego etapu. Czy widzicie ten sztuczny dym, który tutaj się unosi nad nami? Brakuje tego prawdziwego, ja nie wiem do czego mógł to porównać, do sztucznego śniegu. Fajny, bawi, jest podobny, ale to nie jest to samo jednak. Teraz przejdźmy może do padoku. Jest to miejsce, w którym nasi zawodnicy trzymają i serwisują swoje fury. Auta, które oni posiadają, w większości to BMW, Mazdy, Nissany, a trafił się jeden Mercedes w dieslu o mocy 900 koni, który najbardziej zadymił arenę tego dnia. Samochody naszych kierowców ani trochę nie przypominają tych seryjnych. Pod maską w drifcie wymagane jest mocniejsze chłodzenie silnika, ponieważ auta generują po 1000 koni mechanicznych. Skrzynia biegów również musi być wzmocniona, ponieważ odpowiednie przełożenia i zmiany biegów są kluczowe w drifcie. Przechodząc do kół, w samochodach auta posiadają zwiększony skręt na przedniej osi i bardziej wydajne hamulce. Zaglądając do środka widzimy klatkę, fotel kubełkowy i hydr, co oznacza, że waga lekka w samochodzie również jest kluczowa. Tego wieczoru mieliśmy okazję również zamienić parę słów z Mad Mike'iem, czyli kierowcą Red Bulla, który zbudował McLarena P1 do driftu. Wymienił w nim praktycznie wszystko, a bodykit został wykonany w Japonii w Rocket Band. Jest to porąbany projekt i niesamowita osoba. Niestety dzień nam ucieka, więc zobaczymy się już kolejnego dnia. No i witam wszystkich bardzo serdecznie jeszcze raz, my już się obudziliśmy. To, co dzisiaj dzieje się na Narodowym, to jest jakiś pogrom. Osób jest od multum osób w zasadzie, więc nie wiem, jak będziemy się przebijać, ale z pewnością będzie ciekawie. Drugi dzień był bardzo emocjonujący i działo się w nim naprawdę dużo. Wszyscy zawodnicy jechali niemal perfekcyjnie całą nitkę toru. Wiadomo, że wydarzyły się też niektórym wypadki, ale ciężko, mordki, przekazać wam te emocje, które towarzyszyły przy tym przez kamerę. Musicie sami wpaść i przekonać się, jak zajebiste wydarzenie to jest. Może do przyszłego roku uda nam się wspólnie zapełnić jeden z sektorów na Stadionie Narodowym. Fajnie by było. A teraz łapcie chwilową ogrywkę z tego, jak wyglądał dzień drugi.
Po ogłoszeniu wyników na Drift Masters przechodzimy do ceremonialnego zakończenia 10. sezonu Drift Masters. Oglądajcie mordki do końca, bo to nie koniec emocji na dzisiaj. I z tego oto miejsca chciałbym wam wszystkim podziękować za obejrzenie tego filmu. Zostawcie lajka, subskrypcję na tym kanale. Tak jak widzicie, wszyscy już się zbierają, więc nic się nie dzieje. Dostarczyłem wam tyle materiału, ile w zasadzie szło dostarczyć, bo pokazałem wam naprawdę wszystko. Udostępniajcie ten film dalej, żeby pomóc nam w rozwoju kanału. Dziękuję wszystkim. Siemanko. Chłopacy na Drift Masters nie dali wystarczającego pokazu, to wyjechali chłopacy z Drift Masters, nie? Driftem w barierkę, skasowali 30 metrów barierki na drodze szybkiego ruchu.